dzisiejszym moim filmie opowiem Państwu o tym, które z europejskich krajów obok Niemiec są odpowiedzialne za zagładę Żydów w czasie II wojny światowej. Niemcy nie wymordowaliby tylu Żydów w czasie II wojny światowej, gdyby nie mieli pomocników w tym zbrodniczym dziele, a byli nimi między innymi Ukraińcy, Rumuni, Francuzi, Litwini, Łotysze, Estończycy, Węgrzy, Słowacy, Czesi, Holendrzy, Belgowie, Chorwaci, Bułgarzy, Włosi, a nawet Brytyjczycy i Sowieci, główni pogromcy III Rzeszy. Zacznijmy od Ukraińców. Wielu Żydów, którym udało się przeżyć zagładę, w swoich relacjach i wspomnieniach z tamtego czasu podkreśla, że Ukraińcy byli jeszcze gorsi od Niemców. I w tych stwierdzeniach wcale nie ma przesady. Ukraińskie formacje pomocnicze w służbie III Rzeszy brały czynny udział w zagładzie Żydów. Na szczególną uwagę zasługuje ukraińska policja pomocnicza, która zasłynęła z wyjątkowego okrucieństwa wobec Żydów. Oddziały ukraińskiej policji pomocniczej mają między innymi na koncie zbrodnie na żydowskich społecznościach Złoczowa, Berdyczowa, Borysławia, Dniepropietrowska, Winnicy, Równego, Sambora, Sokala, Sumów i dziesiątek innych miejscowości. Oddziały ukraińskiej policji pomocniczej brały również udział w mordzie w Babim Jarze koło Kijowa, gdzie niemieckie Einsatzgruppen zamordowały ponad 33 000 kijowskich Żydów. Zagłada Żydów na Ukrainie miała wyjątkowo drastyczny przebieg. Było tak za sprawą samych Ukraińców, których bezwzględność i okrucieństwo wobec Żydów przewyższały nawet bezwzględność i okrucieństwo ich niemieckich nauczycieli. A to znajdowało wyraz w statystykach zagłady na Ukrainie. Spośród prawie 2,5 miliona Żydów, jacy przed wojną mieszkali na terenach Ukrainy, zagładę zdołało przeżyć jedynie około 100 000. Ukraińskie formacje pomocnicze w służbie III Rzeszy odpowiadają również za śmierć prawie 450 000 Żydów zamieszkałych na terenach Wołynia i Małopolski Wschodniej. Te liczby zapewniają Ukraińcom bezapelacyjne pierwsze miejsce w rankingu pomocników Niemców w ich dziele zagłady Żydów. Na drugim miejscu w tym rankingu plasują się Rumuni, którzy w czasie II wojny światowej byli sojusznikami III Rzeszy. Rumuńskie władze wprowadziły antyżydowskie ustawodawstwo, które niewiele różniło się od tego, jakie obowiązywało w III Rzeszy. Siłą rzeczy i polityka rumuńskich władz wobec Żydów niewiele różniła się od tej, jaka była w Niemczech. Rumuni mają na koncie również wiele zbrodni popełnionych na Żydach. Jedną z takich zbrodni była ta, do której doszło w końcu czerwca 1941 roku w mołdawskich Jassach. Oddziały rumuńskiego wojska i rumuńskiej policji dokonały tam masakry ponad 13 000 tamtejszych Żydów. Ale Rumuni mają na koncie również wiele zbrodni na Żydach popełnionych na terenach Ukrainy, która została w lecie 1941 roku zajęta przez niemiecki Wehrmacht. Jedną z najokrutniejszych zbrodni, jakich dopuścili się Rumuni na terenach Ukrainy, była zbrodnia w Odessie. Stacjonujące tam oddziały rumuńskiego wojska zamordowały prawie 60 000 zamieszkałych tam Żydów. Stanowiło to blisko 80% tamtejszej społeczności Żydów. Amerykański historyk Timothy Snyder ocenia, że
Rumunii ponoszą odpowiedzialność za śmierć co najmniej 300 000 Żydów. Na kolejnym miejscu w tym rankingu plasują się Francuzi. Nie z racji statystyki, ale z racji osobistego zaangażowania w zagładę Żydów. Gdy w czerwcu 1940 roku Francja poniosła klęskę zadaną jej przez niemiecki Wehrmacht, powstała Francja z siedzibą w Vichy. Jej władze blisko współpracowały z III Rzeszą. Policja Vichy urządzała łapanki Żydów, aresztowała ich i umieszczała w obozach w Drancy, Compiègne, Pithiviers i wielu innych miejscach. Stamtąd francuskimi kolejami deportowano ich do obozów zagłady, głównie do Auschwitz. Historycy oceniają, że władze Francji Vichy są odpowiedzialne za deportację do obozów zagłady w latach 1942-1944 co najmniej 76 000 Żydów. Można więc powiedzieć, że Francuzi niejako sami zaaresztowali swoich Żydów i sami deportowali ich do obozów zagłady, gdzie ponieśli śmierć. Na kolejnych miejscach w tym rankingu plasują się Litwini, Łotysze i Estończycy. Gdy w lecie 1941 roku Litwa została zajęta przez niemiecki Wehrmacht, powstały tam 22 bataliony Saugumo Policja, litewskiej policji pomocniczej, która blisko współpracowała z Niemcami. Aż 9 z tych batalionów było bezpośrednio zaangażowanych w zagładę Żydów. Oddziały litewskiej policji pomocniczej uczestniczyły między innymi w zbrodni w Ponarach koło Wilna, gdzie niemieckie Einsatzgruppen zamordowały prawie 100 000 ofiar. Około 70% tych ofiar było Żydami. Krótko mówiąc, Litwini ponoszą odpowiedzialność za śmierć co najmniej kilkudziesięciu tysięcy Żydów. Ale od Litwinów wcale nie byli gorsi Łotysze. Oddziały łotewskiej policji pomocniczej również blisko współpracowały z niemieckimi Einsatzgruppen w ich dziele mordowania Żydów. Na szczególną uwagę zasługuje komando Wiktora Arajsa, które mordowało całe społeczności żydowskie na Łotwie. Komando Arajsa brało również udział w zbrodni w Rumbuli koło Rygi, gdzie zamordowano ponad 25 000 Żydów. Ale komando Arajsa jest również odpowiedzialne za śmierć co najmniej 45 000 Żydów na Białorusi, gdzie zostało skierowane przez Niemców. Te liczby mówią wiele o postawie Łotyszy wobec Żydów. Ale od Litwinów i Łotyszy wcale nie byli gorsi Estończycy. Różnica polega tylko na tym, że żydowskich ofiar w Estonii było znacznie mniej niż na Litwie i Łotwie. Ale było tak dlatego, że przed wojną w Estonii mieszkało jedynie 5 000 Żydów. Historycy szacują, że Estończycy odpowiadają za śmierć od 7,5 tysiąca do 8,5 tysiąca Żydów. Ale tylko 1000 z nich było estońskimi Żydami. Pozostali byli litewskimi Żydami. Swoistym symbolem zagłady Żydów w Estonii był obóz Kloga nad Zatoką Fińską, w którym zginęło co najmniej 2000 Żydów. Tak czy inaczej, Litwini, Łotysze i Estończycy mają znaczący udział w zagładzie Żydów. Ten udział wydaje się jeszcze większy, kiedy liczbę żydowskich ofiar w tych krajach zestawimy z niewielką liczbą ich ludności. Kolejne miejsca w rankingu morderców Żydów zajmują Węgrzy, Słowacy i Czesi. Węgrzy byli w czasie II wojny światowej
sojusznikami Hitlera. Ale tak naprawdę realizacja planu zagłady Żydów zaczęła się na Węgrzech dopiero w marcu 1944 roku, gdy Węgry zostały zajęte przez oddziały niemieckiego Wehrmachtu, za którymi podążały oddziały SS. To właśnie wtedy deportowano z Węgier do obozów zagłady 437 000 węgierskich Żydów. Ale Niemcy nie mogliby tego dokonać bez współpracy z węgierskimi władzami, które dołożyły wielu starań, aby zorganizować transporty deportacyjne. W rezultacie tego w komorach gazowych obozów zagłady zginęło co najmniej 365 000 węgierskich Żydów. Swój udział w zagładzie mają również Słowacy. Rządzona przez księdza Józefa Tissot Autonomiczna Republika Słowacji bardzo szybko wprowadziła antyżydowskie ustawodawstwo. Już w lutym 1942 roku słowackie władze uruchomiły plan zagłady swoich Żydów. Najpierw Żydów ograbiono z oszczędności. Słowackie władze przejęły ich konta bankowe. Potem zostali aresztowani i deportowani do Auschwitz. Spośród zamieszkałych przed wojną na Słowacji prawie 90 000 Żydów zagładę zdołało jedynie przeżyć około 30 000. W zagładę Żydów byli również zaangażowani Czesi. Czeska policja i czeska żandarmeria w protektoracie Czech i Moraw blisko współpracowała z Niemcami w ich dziele zagłady Żydów. Historycy oceniają, że wspomniane czeskie formacje ponoszą odpowiedzialność za śmierć prawie 80 000 czeskich Żydów. W zagładzie Żydów uczestniczyli również Holendrzy i Belgowie. W przypadku Holendrów to zaangażowanie dotyczy przede wszystkim holenderskich urzędników, holenderskiej policji i holenderskich kolejarzy. Holendrzy aresztowali swoich Żydów i wysłali ich do obozu w Westerbork, z którego potem deportowano ich do obozów zagłady w Auschwitz, Bergen-Belsen i Treblince. Łącznie spośród 150 000 zamieszkujących Holandię Żydów zagładę zdołało jedynie przeżyć 25 000. Nie inaczej problem swoich Żydów rozwiązali Belgowie. Belgijskim odpowiednikiem holenderskiego obozu w Westerbork był obóz w Dossien, w którym znalazło się 25 000 belgijskich Żydów. Deportowano ich potem do obozów zagłady. W przypadku Holendrów i Belgów ich zaangażowanie w zagładę wiązało się również z tym, że bardzo wielu Holendrów i Belgów było zafascynowanych reżimem Hitlera. Wyrazem tego zafascynowania było między innymi to, że w Holandii i Belgii utworzono bardzo wiele formacji służących III Rzeszy i walczących na różnych frontach II wojny światowej obok Niemców. W zagładę Żydów byli również zaangażowani Chorwaci. Powstałe w kwietniu 1941 roku pod egidą Niemców niezależne państwo chorwackie bardzo szybko wprowadziło antyżydowskie ustawodawstwo. Ci spośród Żydów, którzy nie chcieli przejść na katolicyzm, byli mordowani. Do tych mordów najczęściej dochodziło w obozie w Jasenowacu, gdzie chorwaccy ustasze zamordowali nawet kilkaset tysięcy ofiar. Co najmniej 20 000 spośród tych ofiar było chorwackimi Żydami. W zagładę Żydów byli również zaangażowani Norwegowie. Gdy w lutym 1942 roku powstał rząd pod kierownictwem premiera Vidkuna Quislinga, przywódcy norweskich faszystów, aresztowano kilkanaście tysięcy norweskich Żydów i wysłano ich do obozów zagłady.
W zagładzie Żydów uczestniczyli również Bułgarzy. Pod presją III Rzeszy bułgarskie władze aresztowały Żydów zamieszkałych na terenie Tracji i Macedonii, które to tereny zostały wówczas zajęte przez Bułgarów. Jednak bułgarskie władze odmówiły Hitlerowi deportowania do obozów zagłady swoich własnych Żydów. W podobny sposób zachowali się Włosi, najważniejsi sojusznicy III Rzeszy. Benito Mussolini odmówił najpierw Hitlerowi deportacji włoskich Żydów do obozów zagłady, ale później wprowadził w swoim kraju antyżydowskie ustawodawstwo. Jednak zagładę Żydów zaczęto realizować we Włoszech dopiero jesienią 1943 roku, po obaleniu rządów Mussoliniego i po tym, jak Półwysep Włoski został zajęty przez oddziały niemieckiego Wehrmachtu. W rezultacie Niemcy zdołali zamordować tylko 20% populacji włoskich Żydów. W zagładzie Żydów udział wzięli również Brytyjczycy i Sowieci, główni pogromcy III Rzeszy. Brytyjczycy i Sowieci pozostawali całkowicie bierni wobec dziejącej się w okupowanej przez Niemców Europie zagłady Żydów i wiele razy dali dowody tej bierności. Na pewno tak było w przypadku statku Struma, który w lutym 1942 roku wypłynął z Rumunii z żydowskimi imigrantami, kierując się do brytyjskiej Palestyny. Ale Brytyjczycy nie wpuścili Strumy. W rezultacie odpłynęła ona w kierunku Morza Czarnego. Gdy znalazła się na Morzu Czarnym, została storpedowana przez sowiecką łódź podwodną. Sowieci dobrze wiedzieli, że na pokładzie Strumy znajduje się 776 żydowskich imigrantów, w tym bardzo wiele kobiet i dzieci. Jak widać, Niemcy nie byli osamotnieni w swoim dziele zagłady Żydów. Mieli bardzo wielu pomocników. W następnym moim filmie opowiem Wam o tym, jak III Rzesza zalegalizowała narkotyki i jak zbudowały one jej militarną potęgę. Ten film zatytułowałem Narkomania państwowa III Rzeszy. Gorąco zapraszam do oglądania. Dziękuję za Wasze komentarze i za wsparcie mojego kanału. Zachęcam Was do dalszego wspierania kanału Zakazane Historie. Wszelkie informacje na ten temat znajdują się w opisie pod filmem. Szanowni Państwo, jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym i kliknijcie subskrybuj.